Drodzy widzowie, nasz kanał przekroczył już 500 000 subskrybentów. Takiego wyniku nie byłoby bez Was, widzów. Dziękujemy za Wasze wsparcie, które było, jest i będzie dla nas zachętą do dalszej wytężonej pracy nad przygotowaniem kolejnych filmów, jakie zostaną wyemitowane na tym kanale. Mamy nadzieję, że będą one dobrze wypełniały naszą strategiczną misję popularyzowania historii i historycznej edukacji. W imię hasła „Tylko prawda jest ciekawa”. Czy po wejściu Armii Czerwonej Tomaszów Lubelski naprawdę został wyzwolony? Dlaczego nowe komunistyczne władze miasta i powiatu tomaszowskiego składały się niemal wyłącznie z Ukraińców? Jak doszło do otwartego konfliktu między polskim podziemiem a nową administracją? Poznajcie mało znaną historię wydarzeń z 1944 roku. Ten film oparty jest na źródłach historycznych oraz dokumentach z epoki. Jeśli spodoba się Wam ten film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie kanał Zakazane Historie, za co z góry dziękuję. Złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski i pan Patryk Krupiński z Luksemburga. Był 12 listopada 1944 roku. 17-letni Zbigniew Jarmuszyński podążał za 3 ubekami idącymi ulicą Lwowską w Tomaszowie Lubelskim. Wśród idących ubeków był Aleksander Żebrun, szef miejscowego Urzędu Bezpieczeństwa. Jarmuszyński, idąc za ubekami, miał schowanego za paskiem swoich spodni Waltera P38 z 8 nabojami. Gdy znalazł się tuż za nimi, Żebrun odwrócił nagle głowę do tyłu, aby zobaczyć, kto za nimi idzie. Jarmuszyński wyciągnął wtedy swojego Waltera P38 i oddał w jego kierunku 2 strzały. Pierwszy strzał chybił, ale drugi trafił Żebruna w głowę. Po oddaniu strzałów Jarmuszyński zaczął uciekać. W pościg za nim ruszyli 2 pozostali ubecy i po kilkudziesięciu metrach dopadli go. Kilkanaście minut później Jarmuszyński był już w ubeckim areszcie. Tomaszowskie UB, które podjęło śledztwo w tej sprawie, było przekonane, że Jarmuszyński nie mógł działać sam, ale nie było na to żadnego dowodu. Miejscowi ubecy liczyli jednak na to, że gdy zostanie przyciśnięty w śledztwie, wysypie się i wskaże pozostałych zamachowców. Ale po kilku dniach pobytu w areszcie Jarmuszyński zdołał z niego zbiec, a to tylko potwierdzało, że nie mógł działać sam. Tomaszowskie UB, wspierane przez stacjonujących w mieście Sowietów, zaczęło wtedy organizować systematyczne obławy, licząc na ujęcie zbiegłego zamachowca. Ale tak się nie stało. UB nie wiedziało jeszcze, że likwidacja jego szefa ma znacznie głębszy kontekst niż można było przypuszczać. Tomaszów Lubelski był jednym z pierwszych miasteczek na Lubelszczyźnie zajętych w lipcu 1944 roku przez sowiecką Armię Czerwoną. Prawie natychmiast po jej wkroczeniu władzę w miasteczku przejęli ludzie Polskiego Państwa Podziemnego, które od dawna przygotowywało się na taką właśnie okoliczność. Stanowisko starosty objął inżynier Stanisław Chorodyj. Burmistrzem miasta został natomiast Paweł Chłasko, miejscowy działacz spółdzielczy. Natomiast przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej został Feliks Świca, znany wszystkim miejscowy działacz społeczny. Z kolei komendantem powiatowej milicji mianowano lokalnego przywódcę batalionów chłopskich Franciszka Bartłomowicza, Grzmota. Podobnie stało się w okolicznych gminach i sołectwach, których stanowiska również przejęli ludzie związani z Polskim Państwem Podziemnym. Ale tak było tylko do sierpnia 1944
1944 roku. Wtedy to do Tomaszowa Lubelskiego przybył namaszczony przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego w Lublinie kapitan Teodor Duda. Ten ostatni był Ukraińcem pochodzącym z pobliskich Cześnik i jednocześnie był absolwentem szkoły NKWD w Kujbyszewie. Swoje urzędowanie Duda rozpoczął od aresztowania urzędujących władz miasteczka i powiatu tomaszowskiego z nadania Polskiego Państwa Podziemnego. Mając wsparcie Armii Czerwonej i NKWD, Duda przystąpił do tworzenia nowych władz lokalnych, które miały być podległe PKWN w Lublinie. Kluczowe stanowiska objęli w nich członkowie Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy. Szefem miejscowego UB został wspomniany Aleksander Żebruń, a jego pomocnikami zostali bracia Adam i Edward Umerowie, a także ich siostra Wanda Umer, prowadząca sprawy kadrowe. Z kolei szefem miejscowego PPR został ojciec Umerów, Wincenty Umer, który został jednocześnie wiceprzewodniczącym Powiatowej Rady Narodowej. Za propagandę w powiecie odpowiedzialną została siostra Żebruna, Olga Żebruń, absolwentka szkoły Kominternu w Moskwie. W nowych władzach Tomaszowa Lubelskiego i powiatu tomaszowskiego znaleźli się więc prawie wyłącznie sami Ukraińcy. W milicji i UB było ich nawet ponad 80%. Resztę stanowili przedstawiciele mniejszości żydowskiej i nieliczni miejscowi Polacy. Nic dziwnego, że miejscowa polska ludność wprost mówiła o tym, że rządzą u nas Ukraińcy. A to po wojnie oznaczało w Tomaszowie coś jeszcze gorszego, niż byliby to Niemcy. Tak naprawdę najważniejszą postacią był wśród przedstawicieli nowych PKWN-owskich władz Aleksander Żebruń. To on decydował o obsadzie wszystkich stanowisk w administracji i wytyczał jej działania. Przed wojną Żebruń był zwykłym szewcem. Działał też w Komunistycznej Partii Polski, za co nawet siedział w więzieniu. Z tamtych czasów pozostał mu głęboki uraz do Polski i Polaków, którego nie mógł się już wyzbyć. Gdy we wrześniu 1939 roku do Tomaszowa Lubelskiego wkroczyli Sowieci, Żebruń założył komitet rewolucyjny, do którego weszła jego siostra Olga, wszyscy Umerowie oraz Walerian Ciechniewicz i Włodzimierz Stanik. Ten ostatni przed wojną miał na koncie morderstwo oficera polskiego wywiadu, czyli dwójki Jana Machonia, za co dostał dożywocie. Gdy wybuchła wojna, Stanik został wypuszczony z więzienia i udał się do Sowietów. Ale po kilkunastu dniach pojawił się w Tomaszowie Lubelskim już w mundurze oficera sowieckiego NKWD. To właśnie on miał na bieżąco nadzorować działalność komitetu Żebruna. To, co łączyło wszystkich członków tego komitetu, to ich ukraińskie pochodzenie i przynależność do Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy. Najważniejszym celem Komitetu Żebruna było przygotowanie listy proskrypcyjnej, na której znaleźli się przedstawiciele miejscowej polskiej elity. Zostali oni błyskawicznie aresztowani przez Sowietów i deportowani do obozów sowieckiego Gułagu. Ludzie Żebruna pomagali również sowieckim patronom w rabowaniu wszelkiego mienia w okolicy, zarówno państwowego, jak i prywatnego. Ale tak było do 28 września 1939 roku. W wyniku podpisanego wtedy nowego sowiecko-niemieckiego układu granicznego Tomaszów Lubelski znalazł się pod okupacją niemiecką. W rezultacie tego ludzie Żebruna wycofali się z Tomaszowa wraz z odchodzącymi na wschód oddziałami Armii Czerwonej. Wrócili do niego dopiero w lipcu 1944 roku, gdy do Tomaszowa Lubelskiego ponownie wkroczyła Armia Czerwona i ponownie zaczęli swoje rządy.
Tak naprawdę zaczęły się one dopiero na początku sierpnia 1944 roku, gdy zawiązał się w Tomaszowie miejscowy Urząd Bezpieczeństwa. Żebrun zatrudnił w nim prawie samych Ukraińców. Nie tylko tych, którzy już przed wojną związali się z komunistami, ale także tych, którzy w czasie wojny działali w szeregach Ukraińskiej Powstańczej Armii i mieli na sumieniu wiele zbrodni na Polakach. Zresztą różnica pomiędzy nimi była niewielka, bo zarówno jedni, jak i drudzy endemicznie nienawidzili Polaków. Nic dziwnego, że ta nienawiść zaczęła od razu z nich wychodzić. W Tomaszowskim Urzędzie Bezpieczeństwa aresztowanych hakowców traktowano niezwykle brutalnie. Z kolei członków UPA traktowano dość łagodnie. Ci ostatni po ujawnieniu swojej działalności byli najczęściej wypuszczani na wolność. Mieszkańcy Tomaszowa to wszystko widzieli i coraz bardziej nabierali przekonania, że Ukraińcy znowu prześladują Polaków. To właśnie to przekonanie legło u podstaw polsko-ukraińskiej wojny, do jakiej wówczas doszło w Tomaszowie Lubelskim. Stronami w tej wojnie były ukraińskie władze powiatu i jego ukraińskie UB oraz lokalne ogniwo akowskiego podziemia. Ale była to wojna nierówna, ponieważ w miasteczku i na terenie powiatu stacjonowała cała masa różnych sowieckich jednostek frontowych i jednostek NKWD. I to one były prawdziwym oparciem dla miejscowych ukraińskich władz. Nie było więc możliwe, aby tę wojnę wygrało polskie podziemie. To ostatnie, z racji nasycenia terenu sowieckim wojskiem, mogło jedynie myśleć o doraźnych akcjach likwidacyjnych najbardziej uciążliwych przedstawicieli nowej władzy bądź o akcjach o charakterze czysto propagandowym. Jedną z takich akcji Tomaszowski Obwód Armii Krajowej przeprowadził we wrześniu 1944 roku, gdy na polecenie Żebruna zbudowano w miasteczku pomnik wdzięczności dla Armii Czerwonej. Ta akcja polegała na zamalowaniu tego pomnika smołą. Tomaszowska Armia Krajowa kilkakrotnie przeprowadziła również akcje propagandowe, w trakcie których rozklejano plakaty i ulotki z hasłami „Precz z ukraińskimi bandytami z UB, Żebrun to ukraiński morderca”. Gdy jesienią 1944 roku wzmogły się aresztowania przez UB miejscowej ludności, w sztabie Komendy Obwodu Armii Krajowej Tomaszów Lubelski zaczęto zastanawiać się nad zlikwidowaniem Żebruna. Plan takiej akcji został przygotowany przez szefa pionu dywersji w obwodzie porucznika Zenona Jachymka, Wiktora. Ten ostatni do jej przeprowadzenia wyznaczył swojego najbardziej doświadczonego żołnierza, Jana Turzynieckiego Mogiłkę. Turzyniecki w czasie okupacji niemieckiej był wykonawcą wyroków śmierci na niemieckich konfidentach. I dokładnie wtedy na scenie tej wojny pojawił się wspomniany już Zbigniew Jarmuszyński, szeregowy członek Tomaszowskiej Armii Krajowej. Pomimo młodego wieku Jarmuszyński był jednak osobą o całkiem sporym doświadczeniu konspiracyjnym. W czasie jednej z niemieckich operacji przeciwpartyzanckich Jarmuszyński pomógł miejscowym oddziałom partyzanckim wydostać się z niemieckiego okrążenia, wykazując się przy tym sporym męstwem. To on postanowił przeprowadzić zamach na szefa Tomaszowskiego Urzędu Bezpieczeństwa. Tyle tylko, że Jarmuszyński nie poinformował o nim nikogo ze swoich przełożonych. Jarmuszyński strzelał do idącego ulicą Lwowską szefa UB, celując w jego głowę. Ale Żebrun, choć został ciężko ranny, ocalał. Gdy wyleczył ranę, nie powrócił już na stanowisko szefa tomaszowskiego UB. Miał świadomość tego, że polskie podziemie wydało na niego wyrok śmierci. Nie chciał już ryzykować swoim życiem. Na swoją prośbę został służbowo przeniesiony. Wraz
z Żebrunem Tomaszów Lubelski opuściło wtedy wielu jego ukraińskich podwładnych, w tym między innymi młodzi bracia Umerowie. Był to punkt zwrotny w polsko-ukraińskiej wojnie w Tomaszowie. Antyukraińskie emocje wśród miejscowej polskiej ludności zaczęły wtedy nieco opadać, ale nie był to jeszcze ostateczny koniec. Tymczasem Żebrun trafił do Lublina, skąd skierowano go do Lubartowa, gdzie został szefem tamtejszego Urzędu Bezpieczeństwa. Jego antypolska fobia i tam dała znać o sobie. Do tego stopnia, że nawet jego polscy podwładni napisali skargę do szefa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie, majora Faustyna Grzybowskiego, skarżąc się w tej skardze na wyjątkowo brutalne traktowanie Polaków. W rezultacie tego Żebrun został przeniesiony do Puław, gdzie został szefem tamtejszego UB, ale i tam były na niego skargi. W czerwcu 1946 roku Żebrun znalazł się więc w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie, ale nie zrobił tam kariery. W latach 50. został zwolniony ze służby, ale wtedy był już ciężkim alkoholikiem. Z kolei Jarmuszyński, który dokonał na niego zamachu po ucieczce z aresztu śledczego UB w Tomaszowie, ukrywał się, ale wiosną 1947 roku ujawnił swoją konspiracyjną działalność przed komisją amnestyjną. Jego dalsze losy nie są do końca znane. Jedna z wersji mówi o tym, że Jarmuszyński studiował później na Politechnice Warszawskiej, gdzie ponownie zetknął się z Żebrunem, wtedy jeszcze pracownikiem Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, który na niego polował. Ale czy tak rzeczywiście było, tego do końca nie wiemy. Największą karierę zrobili za to bracia Umerowie, którzy również trafili do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie. Adam, który zmienił nazwisko z Umer na Humer, został wicedyrektorem Departamentu Śledczego MBP. Z kolei jego brat Edward z ministerstwa przeszedł do informacji wojskowej i też miał na swoim koncie wielu polskich patriotów. Natomiast ich ojciec Wincenty Umer został 31 maja 1946 roku zlikwidowany przez podziemie w rejonie Kmiczyna koło Tomaszowa Lubelskiego. Zenon Jachymek, pseudonim Wiktor, który miał być pomysłodawcą przeprowadzenia zamachu na Żebruna, wyjechał w 1945 roku do Sopotu, gdzie organizował kanał przerzutowy do Szwecji dla spalonych członków podziemia. We wrześniu 1946 roku Jachymek wpadł jednak w ręce UB i skazany został na karę śmierci, którą potem zamieniono mu na 15 lat więzienia. Towarzysze, obywatele, ludu pracujący w stolicy. Wyszedł z więzienia w 1956 roku w związku z ogłoszoną amnestią. Jan Turzyniecki, pseudonim Mogiłka, który miał być bezpośrednim wykonawcą zamachu na Żebruna, wiosną 1947 roku również ujawnił swoją konspiracyjną działalność przed władzami. Został jednak potem aresztowany przez UB i złamany w śledztwie. Zwolniono go z aresztu, ponieważ zgodził się na współpracę z UB. Gdy opuścił areszt UB, dołączył jednak do działającego w rejonie Tomaszowa oddziału Jana Leonowicza Burty. W 1953 roku Turzyniecki ponownie został aresztowany przez UB i skazany na karę śmierci. W 1956 roku złagodzono mu ją do 8 lat. Ostatecznie wyszedł na wolność w czerwcu 1964 roku, ale wkrótce potem zmarł. Żyją jeszcze dzieci i wnuki tych Ukraińców, którzy zaprowadzali komunistyczne rządy w Tomaszowie Lubelskim. Do nich zaliczała się również zmarła niedawno piosenkarka Magda Umer.
Była córką Edwarda Umera, który, jak już wspomnieliśmy, po karierze w tomaszowskim UB przeszedł do służby w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, a potem do informacji wojskowej. Zmarła w ubiegłym roku artystka, indagowana wielokrotnie o rodzinę, stwierdziła w jednym z wywiadów tak. Mój tata miał na imię Edward, był prawnikiem i wspaniałym człowiekiem. Nie jestem córką Adama Humera i nieraz już odpowiadałam na to pytanie, a ponieważ wylano już na mnie z tego powodu wiadra pomyj, postanowiłam nie odpowiadać już na żadne zaczepki. Na pewno znacznie większą karierę od Edwarda Umera zrobił wuj Magdy Umer, Adam Humer, który stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych stalinowskich ubeków. Dosłużył się stopnia pułkownika i stanowiska wicedyrektora Departamentu Śledczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Był oprawcą wielu polskich patriotów i mordercą wielu żołnierzy wyklętych. W 1994 roku za swoje dokonania został skazany na 9 lat więzienia, ale sąd drugiej instancji w 1996 roku zmniejszył mu ten wyrok do 7,5 roku. Karę Humer odbywał w więzieniu na Rakowieckiej, swoim dawnym gabinecie. Gdy tam przebywał, starzy klawisze nadal zwracali się do niego per panie dyrektorze. Ze względu na rzekomy zły stan zdrowia Humer więzienie jednak szybko opuścił. Zmarł w 2001 roku. Zakazana historia Sowietów to druga moja książka w serii wydawnictwa Fronda, którą warto przeczytać. Opowiadam w niej historię sowieckiego państwa, najbardziej zbrodniczego państwa w dziejach świata. Warto ją poznać, bo współczesna Rosja, jego spadkobierczyni, znowu dąży do podbicia narodu. Książkę można nabyć z moim autografem, a nawet możliwa jest osobista dedykacja. Jest wciąż do nabycia moja książka Ostatnie polskie powstanie. Ta książka dotyczy antykomunistycznego podziemia w Polsce. Dowiecie się z niej o tych aspektach jego działania, o których nie mieliście jeszcze okazji usłyszeć. Jednym z nich jest rola sowieckiego NKWD w ostatecznym rozbiciu tego podziemia. Zachęcam do zakupu tej książki. Każdy kupujący otrzyma ją z moim autografem. Dziękuję za liczne komentarze filmów na kanale Zakazane Historie i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski i pan Patryk Krupiński z Luksemburga, a także srebrnym patronom, wśród których są pani Anna Zawadzka oraz panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Bartosz Filip Cichy, Sebastian Nastarowicz, Zbigniew Foryś oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum S.A. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania kanału Zakazane Historie, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty, klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat, klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.